$5 miliardów. Tyle, według własnych słów powtórzonych potem w sądzie, przechodziło przez ręce jednego człowieka. Dyrektora funduszu, o którym prawie nikt w Polsce nigdy nie słyszał. A inspektor, który próbował policzyć, gdzie te pieniądze zniknęły, dzień po tym, jak odsunięto go od sprawy, nie żył. 38 lat. Oficjalnie zawał serca. Był rok 1991. Polska miała 2 lata. Dopiero co bez jednego wystrzału wyszła z komunizmu. Pierwszy kraj bloku wschodniego, który zrobił to przy stole, a nie na barykadzie. Cały świat patrzył z podziwem. Pokojowa rewolucja, cud. A jednocześnie w tym samym dwuletnim państwie z budżetu znikały miliardy. Ludzie dawnego aparatu przejmowali fabryki za bezcen, a człowiek, który chciał to opisać, umierał na zawał w wieku 38 lat. I tu rodzi się pytanie, które od ponad 30 lat dzieli Polaków na 2 obozy. Czy w 1989 roku razem z wolnością do organizmu nowej Polski wszedł nowotwór? Choroba zaszczepiona przy tajnym stole w podwarszawskiej willi, tam gdzie komuniści i część opozycji dogadywali się przy wódce z dala od kamer i od narodu? Postmagdalenkowy rak. Tak nazywają to jedni. Drudzy mówią, to nie żaden rak, to mit. Polityczna bajka, którą zbudowano po fakcie, żeby bić nią przeciwników. Dzisiaj pokażę Ci jedno i drugie. Diagnozę i kontrdiagnozę. Twarde dokumenty i miejsca, gdzie kończą się dokumenty, a zaczyna domysł. A Ty sam zdecydujesz, czy Polska urodziła się zdrowa. Jeśli trafiłeś tu po raz pierwszy, zostań. To nie jest agitka jednej ze stron. To historia mechanizmów, tajnego stołu, grubej kreski, spółek, które wyssały państwo i miliardów, których nikt nie odzyskał. Subskrybuj Archiwum Zła i napisz mi w komentarzu, zanim zaczniemy, czy Twoim zdaniem trzecia RP urodziła się chora? Ciekaw jestem, czy po tym odcinku odpowiedź się zmieni. Zacznijmy od miejsca, od którego wszystko bierze nazwę. Magdalenka. Mała miejscowość pod Warszawą, a w niej willa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Nie hotel, nie pałac negocjacji. Obiekt specjalny resortu, dom konferencyjny tajnej policji. To tam od jesieni 1988 roku równolegle do oficjalnego okrągłego stołu spotykała się garstka ludzi, która naprawdę domykała transformację. Z jednej strony generał Czesław Kiszczak, szef MSW i sekretarz partii Stanisław Ciosek. Z drugiej Lech Wałęsa, a obok niego Bronisław Geremek, Tadeusz Mazowiecki, później Adam Michnik i Jacek Kuroń. Byli też duchowni jako obserwatorzy. Zapamiętaj jedną rzecz, bo ona jest sercem całego sporu. Okrągły stół był transmitowany, Magdalenka nie. Tam nie było kamer telewizji. Były za to kamery bezpieki, ukryte, nagrywające z drugiego pokoju. Według ustaleń w samej Magdalence spotkała się ostatecznie grupa kilkudziesięciu osób. Historycy podają liczbę 42. I to właśnie ci ludzie w tej willi, przy stole zastawionym wódką, ustalali to, co naród zobaczył potem jako gotowy wynik. Pomyśl o tym tak. To, co Polacy oglądali w telewizji, było sceną, a prawdziwa reżyseria działa się za kulisami, w domu, którego gospodarzem była tajna służba upadającego państwa. I tu zaczyna się pierwszy wielki spór tego odcinka. Bo o Magdalence krążą 2 zupełnie różne opowieści. Wersja pierwsza – czarna legenda. W tej willi zawarto tajny pakt. Komuniści oddali władzę polityczną, a w zamian dostali gwarancję. Bezkarność za zbrodnie PRL-u, ciche przyzwolenie na niszczenie archiwów, miękkie lądowanie w Nowej Polsce. Zwolennicy tej wersji dodają: nie szukajcie kartki z podpisami, bo doskonały spisek nie zostawia kartki. Liczy się skutek. A skutek był taki, że uczestnicy tych rozmów na dekady stali się najsilniejszymi graczami w państwie. Wersja druga, chłodna, akademicka.
Reprezentuje ją historyk profesor Antoni Dudek i brzmi tak. Spokojnie. Z nieoficjalnych rozmów nie zachowały się stenogramy. Zostało około 5 godzin nagrań, głównie z przerw i zakrapianych alkoholem posiłków. I to ten brak dokumentów plus kilka kadrów z wódką stworzyły fałszywy obraz. Bo gdzie jest pustka po faktach, tam wchodzi spisek. Obie wersje zgadzają się tylko co do jednego. Sam Lech Kaczyński, który był przy części rozmów, użył później 2 słów. Fraternizacja i zblatowanie, spoufalenie, picie na ty. Pytanie tylko, czy to spoufalenie było zwykłą atmosferą trudnych negocjacji, czy zaczątkiem choroby, która miała trawić Polskę przez następne 30 lat. Dobrze. Skoro nie ma kartki z podpisami, to gdzie szukać tego raka? W 3 mechanizmach, które są już udokumentowane. Zaczynamy od pierwszego i chyba najbardziej symbolicznego. Gruba kreska. 24 sierpnia 1989 roku. Tadeusz Mazowiecki, pierwszy niekomunistyczny premier w bloku wschodnim, wygłasza w Sejmie exposé. W trakcie przemówienia zasłabnie, ale w pamięci narodu zostanie jedno zdanie. Cytuję dokładnie. Niezależnie od ich poglądów Przeszłość i przekonań, odkreślamy grubą które nie linią. mogą być kryterium podziału I tu znowu obywateli na 2 kategorie. lektury tego samego zdania. Co naprawdę powiedział Mazowiecki? Mówił o gospodarce, że jego rząd nie bierze odpowiedzialności za ruinę, którą dziedziczy po komunie. Według niego i jego obrońców żadnej amnestii w tym nie było. A co usłyszał naród? Coś zupełnie innego. Gruba kreska stała się symbolem przebaczenia bez rozliczenia, sygnałem do dawnego aparatu śpijcie spokojnie, nikt was nie ruszy. I uwaga, sama fraza brzmiała gruba linia. W grubą kreskę zamieniła się dopiero rok później, w kampanii prezydenckiej 1990 roku, kiedy obóz Solidarności pękł na pół. Wtedy ze zdania premiera zrobiono maczugę. Czy Mazowiecki został niesprawiedliwie zniekształcony? Bardzo możliwe. Czy mimo to przez lata nikt z dawnej władzy realnie nie odpowiedział za system? To również prawda. Te 2 rzeczy mogą być prawdziwe naraz. Mechanizm drugi. Ten dla wielu jest prawdziwym jądrem sprawy. Uwłaszczenie nomenklatury. Brzmi nudno i urzędniczo? To posłuchaj, jak działało w praktyce, bo to genialny w swojej bezczelności przekręt. Schyłek PRL. Grudzień 1988 roku. Rząd Rakowskiego przepycha ustawę o działalności gospodarczej, tak zwaną ustawę Wilczka. 3 strony tekstu, które dają niemal pełną wolność gospodarczą. Ale w cieniu tej wolności dzieje się coś innego. Dyrektor państwowej fabryki zakłada prywatną spółkę. I teraz słuchaj uważnie. Jako dyrektor fabryki podpisuje umowy z samym sobą jako prezesem tej spółki. Spółka kupuje od fabryki towar za grosze i sprzedaje z zyskiem. Zysk płynie do prywatnej kieszeni. Straty zostają w państwowym przedsiębiorstwie. Czerwoni kapitaliści. Takich potem nazwano. Skala? Pod koniec 1989 roku istniało blisko 3,5 tysiąca takich spółek. Zaangażowanych około 700 dyrektorów, setki kierowników, 9 wojewodów. I rzecz, która powinna dać do myślenia. Oburzeni byli nie tylko opozycjoniści. Oburzone było samo komunistyczne biuro polityczne. Jego sekretarz alarmował, że tworzą się układy mafijne. Sam Jaruzelski mówił, że jest przeciw. A publicysta na łamach Gazety Wyborczej pisał wprost, pod tytułem „Uwłaszczać i nie żałować”, że to potraktujmy jak odprawę dla odchodzącej władzy. Odprawę. Z majątku, który należał do wszystkich. Mechanizm trzeci. Tu metafora raka przestaje być metaforą i robi się niemal kliniczna. Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, powołany ustawą Sejmu w lutym 1989 roku. Oficjalny cel brzmiał szlachetnie: po cichu skupować polski dług na zachodnich rynkach, taniej niż jego wartość. Tajnie, bo prawo międzynarodowe na to nie pozwalało. Na czele staje Grzegorz Rzemek,
W procesie sam przyzna, że był agentem wojskowych służb specjalnych PRL. A teraz uważaj, co naprawdę robił ten fundusz. Zamiast spłacać dług, transferował gigantyczne pieniądze do prywatnych spółek, często zakładanych za granicą przez ludzi dawnego aparatu. Operacje prowadzono ustnie, bez dokumentów. Ile zniknęło? Prokuratura udowodniła stratę 334 milionów złotych, bo tylko na tyle starczyło podpisów. Ale sam Rzemek mówił o 5 miliardach dolarów. W pewnym momencie o 8. A teraz najciemniejsza część. Aferę odkrył Michał Falcman, inspektor Najwyższej Izby Kontroli. W zapiskach przewidywał, że dotarcie do prawdy może się dla niego źle skończyć. 16 lipca 1991 roku odsunięto go od sprawy. 2 dni później nie żył. Sekcja, zawał, 38 lat. Kilka miesięcy później, dzień przed złożeniem raportu w Sejmie, w wypadku samochodowym ginie szef NIK Walerian Pańko. Podkreślam to mocno. Żaden sąd nigdy nie orzekł, że któraś z tych śmierci była zabójstwem. Oficjalnie zawał i wypadek, ale ludzie, którzy ich znali, do dziś w to nie wierzą. Wyroki zapadły dopiero w 2005 roku. Rzemek 9 lat, później 8. Większości pieniędzy nigdy nie odzyskano. Wiem, że to dużo nazwisk i liczb, ale właśnie dlatego ten odcinek powstał, bo o transformacji łatwo krzyczeć hasłami, a trudno pokazać mechanizmy. A za chwilę będzie najtrudniejsza część. 2 diagnozy tej samej historii. Równo, bez ściemy. Jeśli cenisz to, że nie idę na skróty i pokazuję obie strony, zostaw łapkę w górę. I napisz w komentarzu, który z tych 3 mechanizmów był twoim zdaniem najgroźniejszy. Gruba kreska, spółki nomenklaturowe czy FOZ. Wasza aktywność wypycha ten odcinek do ludzi, którzy o tym nigdy nie słyszeli. Strona 2. Żadnego raka nie było. Był ból szybkiego porodu. Te wersje reprezentują historycy tacy jak Antoni Dudek i Andrzej Friszke oraz spora część ekonomistów liberalnych. I ich argumenty są mocne, naprawdę mocne. Po pierwsze, kontekst. Rok 1989. Na wschodniej granicy stoi Armia Czerwona. Opozycja jest słaba i biedna. Władza ma czołgi i tajne plany stanu wyjątkowego. W takim świecie wynegocjowane, bezkrwawe wyjście było nie zdradą, lecz cudem, a cena tego cudu mogła być po prostu kosztem pokoju. Po drugie, dokumenty. Dudek przypomina, nie ma żadnej kartki z tajnym paktem. Układ jako sterujący wszystkim mózg jest niefalsyfikowalny, a w nauce to wada, nie zaleta. Po trzecie, ekonomia. Korupcja i dziki wyścig po majątek to normalne objawy każdej gwałtownej transformacji. Widzieliśmy to na Węgrzech, w Czechach, w Rosji. To nie był polski spisek, to była fizyka przejścia. I argument, który najtrudniej zbić. Część spółek upadła, bo rynek je zweryfikował. Część fortun odsunięto od władzy jeszcze w latach 90. Polska nie zamieniła się w Rosję rządzoną przez oligarchów. Demokracja zadziałała. Widzisz, w czym problem? Obie strony mają rację w połowie, bo my chcemy odpowiedzi, rak albo zdrowie. A historia mówi i jedno, i drugie. Skoro obie strony mają po pół racji, oddzielmy to, co jest twardym faktem, od tego, co jest mitem. To rozróżnienie jest najważniejszą rzeczą w całym odcinku. Co jest faktem udokumentowanym, niepodważalnym. Spółki nomenklaturowe istniały na masową skalę. Biło na alarm samo biuro polityczne PZPR. Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego był prawdziwy. Zapadły wyroki, pieniądze przepadły. Ludzie, którzy próbowali to opisać, umierali w niejasnych okolicznościach, choć żaden sąd nie nazwał tego zabójstwem. Za system PRL przez bardzo długi czas realnie nie odpowiedział prawie nikt z dawnej władzy. A co jest mitem albo rzeczą nieudowodnioną?
Jeden tajny pisemny pakt zawarty w Magdalence. Takiego dokumentu nikt nigdy nie pokazał. Wszechmocny układ, jeden mózg sterujący od 30 lat całym państwem. Każda fortuna w trzeciej RP jest brudna, a każdy sukces kradziony. To krzywda dla setek tysięcy utworzyć ludzi, którzy rząd po prostu ciężko pracowali. zdolny do działania. I tu pojawia Dla się dobra paradoks. społeczeństwa, Sprawa narodu raka i stała się państwa. polityczną Chcę maczugą. być premierem rządu Machano nią głównie wszystkich wtedy, Polaków, gdy była wygodna. niezależnie od Ale ich zapamiętaj poglądów jedno i przekonań, zdanie, bo to które puenta. nie mogą być kryterium To, że podziału temat jest obywateli na instrumentalizowany kategorie. politycznie, nie znaczy, że jest fałszywy. FOZ nie staje się zmyśleniem dlatego, że ktoś robi z niego sztandar. Fakty są tam, gdzie są. Zbierzmy więc do kupy to, co wiemy na pewno o postmagdalenkowym raku. Bez emocji, punkt po punkcie. 1. W Magdalence, w willi tajnej policji, bez kamer narodu, domykano transformację w wąskim gronie. To fakt. Ale tajny pisemny pakt to teza, której nikt nie udowodnił. 2. Gruba kreska w pierwotnym znaczeniu dotyczyła gospodarki, nie amnestii. Ale faktem jest, że rozliczenia komunizmu przez lata realnie nie było. 3. Uwłaszczenie nomenklatury to udokumentowane masowe zjawisko. Alarmowało o nim nawet kierownictwo PZPR. 4. FOS to nie teoria. To wyroki, zniknięte miliardy i co najmniej 2 niejasne śmierci, przy braku dowodu, że były to zabójstwa. 5. Profesor Staniszkis nazwała to kapitalizmem politycznym. Profesor Zybertowicz poszedł dalej, mówiąc o sterującym wszystkim układzie. I to jest teza najsłabiej weryfikowalna. 6. Historycy tacy jak Dudek i Friszke przypominają, że bezkrwawe wyjście z komunizmu było cudem, a część patologii to normalna cena gwałtownej transformacji. A pytanie, na które żaden historyk nie odpowie za ciebie, brzmi tak. Czy Polska w 1989 roku przyjęła nowotwór jako cenę za pokój, chorobę, którą trzeba było potem leczyć dziesięcioleciami? Czy żadnego raka nie było, a to, co niektórzy nazywają chorobą, to blizny po najtrudniejszym porodzie w naszej historii? Napisz mi w komentarzu. Naprawdę jestem ciekaw. 5 miliardów dolarów, od których zaczęliśmy. Inspektor, który nie żyje. Willa, w której pito wódkę, gdy ważyły się losy państwa. Są kraje, które potrafią spojrzeć na swój początek bez złudzeń, które przyjmują, że nawet piękna rzecz, jak pokojowy koniec komuny, mogła mieć swoją cenę i że przyznanie się do tej ceny nie odbiera jej wielkości. Bo można jednocześnie być dumnym z 1989 roku i pytać uczciwie, kto na nim zarobił. Profesor Staniszkis powiedziałaby, że choroba była realna i że jej skutki niesiemy do dziś w nieufności, w poczuciu, że gra była ustawiona. Profesor Dudek odpowiedziałby, że to była najlepsza z możliwych dróg w świecie, w którym za miedzą stały radzieckie czołgi. I wiesz, co jest w tym najdziwniejsze? Obaj mogą mieć rację, jednocześnie. Polska historia uwielbia takie węzły, których nie da się rozciąć jednym cięciem. 50 kilo dokumentów znaleziono kiedyś w willi generała Kiszczaka. Ile akt FOZ-u i transformacji przepadło na zawsze? Ile leży w archiwach, do których nigdy nie dostaniemy się my, zwykli ludzie? Tego się już pewnie nie dowiemy. Historia transformacji jest zamknięta. Historia tego, jak ją rozumiemy i co z tej diagnozy zrobimy, dopiero się pisze. To był jeden z trudniejszych odcinków tej serii, bo postmagdalenkowy rak to nie jest prosta historia o złych ludziach przy wódce, ani prosta historia o niewinnym cudzie. To historia ceny, którą zapłaciliśmy za pokój i sporu o to, czy ta cena była uczciwa. Napisz mi w komentarzu, rak czy blizna? Po tym odcinku, co wybierasz? Nie oceniam. Naprawdę jestem ciekaw. Jeśli chcesz więcej odcinków, w których pokazuję mechanizmy, a nie hasła, subskrybuj Archiwum Zła i włącz dzwoneczek.
W następnym odcinku zejdziemy głębiej. Kim byli ludzie, którzy zniknęli z tymi pieniędzmi i dokąd prowadzą ślady, których nikt nie chciał śledzić. Do zobaczenia w następnym odcinku.